W dzisiejszym odcinku pokażemy, jak wykonać kształt squoval, czyli salonowy miękki kwadrat na krogulczych paznokciach. Co musimy o nich wiedzieć i jak poradzić sobie z podłużeniem formy. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami po raz pierwszy Aneta Ujwary. Cześć wszystkim. Nasz Young. Za chwileczkę instruktor. Został jeszcze tylko jeden egzamin, żeby Anetka go zaliczyła. I trochę wychowania dziecka. Dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie trudnym, ale potrzebnym, bo po pierwsze, paznokcie coraz częściej są krótkie i będziemy dzisiaj robić kwadrat, krótki kwadrat. Tak, będziemy robić krótki kwadrat na paznokciach krogulczych, Czyli podwyższona poprzeczka razy 100. więc on, dziewczyny, uwierzcie mi, że jest maksymalnie krótki, tak jak mogłyśmy to zrobić na tym paznokciu. Zaczynamy! Do odtłuszczenia naturalnej płytki użyjemy cleanera fioletowego. Nałożymy AC3 Primer. Jako baza posłuży nam Protein Base. Do stworzenia szkieletu użyjemy żelu Take Your Time. Paznokcie zbudujemy żelem samopoziomującym Cover Pink. Skórki opracujemy frezem numer 9, a falbanki usuniemy polerką o gradacji 100×180. Paznokcie przedłużymy za pomocą fioletowych form. Formy nacinać będziemy nożyczkami multicolor. Żel rozłożymy dwustronnym pędzelkiem w rozmiarze 4. Kształt opracujemy pilnikiem o gradacji 100×180, a powierzchnię wyrównamy frezem Indigo Diamond 2. Spód paznokcia wypiłujemy frezem Indigo Carbide 6 Multicolor. Miękkim pędzelkiem Ice Cream Brush będziemy odpylać nadmiar pyłu po piłowaniu. Paznokcie krogulcze to takie, którym krawędzie boczne rosną w dół, a łuk górny jest wysoko. Takie paznokcie stylizuje się zupełnie inaczej niż klasyczną płytkę. Inaczej podłożymy formę, mniej produktu nałożymy na apeksie, budowa będzie nieco inna. Trzeba też pamiętać o tym, żeby takie paznokcie nie przenosić, czyli nasza klientka wraca do nas maksymalnie po 3-4 tygodniach od momentu założenia, bo jeśli tego nie zrobi i będzie je nosić dłużej, to grozi to złamaniem w okolicy stresu. Stylizację zaczynamy od zdezynfekowania swoich dłoni, nałożenia jednorazowych rękawiczek oraz zdezynfekowania dłoni klientki. Teraz zabieramy się za opracowanie naturalnej płytki. Frezem numer 9 odpychamy skórki i pozbywamy się nabłonków z powierzchni paznokcia. Pracujemy na obrotach około 12 000 od prawej do lewej strony. Ruchem popychająco-wymiatającym usuwamy obrąbek naskórkowy. Zmieniamy obroty frezarki i wykonujemy dokładnie te same ruchy w odbiciu lustrzanym od lewej do prawej. Delikatnie podnosimy skórki do góry frezem. Następnie polerką o gradacji 100×180 usuwamy powstałe falbanki. Trzymamy pod kątem 90 stopni i odpychamy skórki do góry. Następnie kładziemy polerkę na płasko i oczyszczamy wały okołopaznokciowe, najpierw w jedną stronę, później drugą. Następnie przechodzimy do oczyszczenia wałów bocznych, dokładnie w ten sam sposób. Odpylamy miękkim pędzelkiem Ice Cream Brush. Odtłuszczamy płytkę fioletowym cleanerem, następnie zaaplikujemy AC3 Primer. Odsączamy nadmiar o czysty i suchy wacik, następnie malujemy tak jak zwykłym lakierem. Fioletowy cleaner jest bardzo dobrym produktem do codziennej pracy salonowej. Teraz będziemy nim oczyszczać płytkę. Dzięki temu, że zawiera w sobie octan etylu, genialnie dehydratuje, czyli wyciąga wilgoć z płytki, sprawiając, że kolejne warstwy, które nałożymy, będą się bardzo dobrze trzymać. Poza tym fioletowy cleaner również służy do zdobień, jeżeli chcecie zobaczyć jak. Tutaj mamy odcinek, który nagraliśmy razem z Kasią Glińską. Pokazaliśmy, jak pracować cleanerem, jeżeli zdobimy na przykład smoke powders. Na przygotowany naturalny paznokieć kładziemy niewielką kroplę Protein Base. Ruchem zygzakowatym wcieramy bazę w całą powierzchnię płytki. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie multi-LED. Następnie przygotowujemy formę. Aneta do kwadratu roluje formę na pędzlu. Dzięki temu będzie mieć pewność, że forma nigdzie się nie zagnie, nie przyklei do rękawiczki oraz będzie idealnie i równomiernie zrolowana. Jeśli rolujemy formę w palcach, może się zdarzyć tak, że gdzieś się zagnie i tunel wyjdzie nierównomierny. Odklejamy formę od papierka, zdejmujemy kółeczko, przecinamy górną perforację nożyczkami dedykowanymi do form, przymierzamy do paznokcia, w tym wypadku wycinamy aż do jedynki. Kolejny raz przymierzamy formę, robimy wstępne nacięcia i docinamy resztę już poza paznokciem. Zaklejamy pierwszą perforację, aby było prościej podłożyć formę pod wolny brzeg.
nie domykamy. Do kwadratu forma musi być otwarta. A co zrobić w sytuacji, w której klientka, która ma krogulcze paznokcie, poprosi nas o krótki kwadrat? No cóż, on się staje coraz bardziej popularny, czy w wersji hybrydowej, czy w wersji krótkiego przedłużenia. Jak przedłużyć na krogulczych paznokciach krótki kwadrat? To nie jest łatwe. Dużo łatwiej, pamiętajcie, jest stylizować dłuższe paznokcie, jeżeli nasza płytka jest trudna. Jeżeli punkt wyjściowy jest trudny, to jesteśmy w stanie zminimalizować, zneutralizować te trudności, jeżeli nadbudujemy sobie dłuższy kształt. Szkielet standardowo wykonamy żelem Take Your Time. Nakładamy większą kulkę w okolicy stresu, a następnie rozciągamy do krawędzi bocznych. Wycieramy pędzel o wacik i suchym pędzlem przecieramy krawędzie boczne, zaznaczamy długość paznokcia. Robimy to po to, aby mieć pewność, że wszędzie równomiernie rozłożyliśmy żel. Utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Take Your Time potrzebuje do pełnej polimeryzacji 60 sekund. Kiedy budujemy nim szkielet, jednego zapiecze, innego nie zapiecze. To zależy od naszej wrażliwości podczas polimeryzacji. Ale jeśli budujemy Take Your Time paznokcia, to musimy pamiętać, że podczas polimeryzacji trzeba ją sobie podzielić na takie mini strzały świetlne. Czyli Aneta robi w taki sposób. Wkłada rękę na 3 sekundy, wyciąga, wkłada znowu na 3 sekundy, wyciąga i potem już wkłada i utwardza do samego końca. W przypadku tych paznokci nie zdejmujemy formy. Zminimalizujemy w ten sposób ryzyko uszkodzenia szkieletu i uzupełnimy żelem budującym ewentualne ubytki. Do wybudowania paznokci użyjemy żelu Cover Pink. Cover Pink ma mleczny, różowo-mleczny, taki fajny baby boomerowy kolor. Zresztą on jest świetny do baby boomera. Również dobrze sobie radzi jako podkład pod pastele. Jest średnio gęsty, samopoziomujący, czyli tak, można też nim budować paznokcie bez piłowania. Zaczynamy od stworzenia warstwy poślizgowej. W tym celu nakładamy cienką warstwę żelu, następnie nakładamy kulkę produktu i rozkładamy na szkielecie. Przemrażamy w lampie około 8 sekund i już na tym etapie zaciskamy zaciskarką. Pulsacyjnym ruchem zaciskamy na linii stresu tylko wolny brzeg. Uwaga, kolejny protip. Aby żel nie rozprężył się i tunel został zachowany, wychładzamy go. W tym celu nasączamy wacik cleanerem i dociskamy do paznokcia, przytrzymujemy chwilę. Na tym etapie możemy zdjąć formę, która pod wpływem nacisku ładnie nam odeszła. Budujemy drugą warstwę. Robimy dokładnie to samo co poprzednio, czyli musimy najpierw nałożyć cienką warstwę produktu, aby stworzyć warstwę poślizgową. Następnie nakładamy większą kulkę na wysokości apeksu. Ruchem po łuku rozciągamy żel aż do wolnego brzegu. Jeśli widzimy, że żel zaczyna płynąć na wały boczne, odwracamy na chwilę rękę. Następnie pędzelkiem Master Nail Art 007 rozciągamy materiał tam, gdzie widzimy, że jest go za mało i tworzymy linię światła. Utwardzamy przez 60 sekund w lampie Multi-LED. Warstwę lepką przemywamy cleanerem Wipe Off. Piłowanie zaczynamy od nadania kształtu. Pracujemy pilnikiem o gradacji 100 na 180. Przykładamy pilnik prostopadle do palca. Przytrzymujemy z lewej strony, aby nie bujać. Piłujemy jeden bok, następnie w ten sam sposób wypiłowujemy drugi bok. Pył, który został na palcu, oznacza, że piłowanie przebiega w sposób prawidłowy. Zaokrągloną częścią pilnika tworzymy linię włosa wału okołopaznokciowego. Pracujemy ruchem z dołu do góry. Następnie wyznaczamy apeks, piłujemy po łuku od lewej do prawej strony i do środka, następnie od prawej do lewej strony i do środka. Jeśli widzimy, że jest taka potrzeba, możemy jeszcze troszkę zdjąć materiału z grubości paznokcia. Aby zmiękczyć kwadrat, przykładamy pilnik pod kątem 90 stopni do wolnego brzegu, następnie przechylamy do 45 stopni i piłujemy tak długo, aż pozbędziemy się wolnej przestrzeni między pilnikiem a wolnym brzegiem paznokcia. Zamiast polerki wyrównującej użyjemy frezu Indigo Diamond 2 w kształcie walca. Obroty ustawiamy na 8000. Wykonujemy ruchy od lewej do prawej strony, nie odrywamy frezu. Dzięki temu mamy pewność, że pozbędziemy się wszystkich nierówności po pilniku. Wracamy znów do pilnika, aby zaokrąglić rogi. Wykonujemy nim delikatne muśnięcia, dzięki czemu uzyskamy bardziej opływowy kształt. Miękki kwadrat nadaje się dla wszystkich mam, które chcą nosić kwadratowe paznokcie, ale dzięki temu, że mają zaokrąglone rożki, nie ma ryzyka zadrapania dziecka.
Ponieważ musieliśmy mocno nadbudować tego paznokcia, odwracamy rękę i frezujemy nadmiar materiału spodniej części wolnego brzegu. Do tego posłuży nam Indigo Frez Carbid 6 Multicolor. Pył odpylamy miękkim pędzelkiem Ice Cream Brush i przecieramy cleanerem Wipe Off dokładnie cały paznokieć wraz z jego spodem, aby usunąć resztki pyłu. Tak prezentują się paznokcie w kształcie miękkiego kwadratu. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy macie do czynienia z krogulczymi paznokciami. Wiecie, to jest zawsze dobry trening, tak? Bo jeżeli dobrze wystylizujemy krogulcze paznokcie, to jak szybko i łatwo będzie nam wychodzić stylizacja na klasycznej płytce. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17 ze świeżutkim materiałem, a tymczasem się żegnamy. Dziękujemy za uwagę. Pa!